This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. Certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country, although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Sherlock Holmes, Zbrodnia i kara. Moi drodzy, rozpoczynamy nowe śledztwo. Zagadka na torach. Stacja kolejowa późną nocą, znika nadjeżdżający pociąg, zagadka nie do rozwiązania. Powrót Holmesa i Watsona z wakacji zmienia się w przygodę pełną intryg. Kronika. Los Czarnego Piotra. To zadanie mamy rozwiązane. Otrzymaliśmy też pamiątkę. Harpun. No dobra, w takim razie rozejrzyjmy się po naszym pokoju. Czy będę mógł coś tutaj zrobić? Odmówiliśmy oczywiście pomocy Mycroftowi, no ale Sherlock ma swoje zasady. Zemsta harpunnika. Sprawa groteskowego mordu kapitana Petera Careya, znanego najbliższym jako Czarny Piotr, znalazła swoje rozwiązanie. Dowód, jaki Scotland Yard otrzymał z zaufanego źródła, wystarczył, ażeby dowieść, że winnym morderstwa Petera Careya jest jego były harpunnik, Pablo Convertao. Niestety sprawiedliwości nie stało się zadość. Convertao został znaleziony martwy, zmarł z przyczyn naturalnych, prawdopodobnie targany wyrzutami sumienia po dokonaniu tak okropnej zbrodni. This is where I keep my post. Myślałem, że to będzie list od Mycrofta i będziemy mogli go przeczytać, ewentualnie odpowiedzieć. Ale chyba jednak nic z tego. Watsonie, jesteś gotowy do wyjazdu? Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Nie przesadzaj, nie spóźnimy się. Mycroft powiedział, że pociąg będzie na nas czekał dokładnie 7 minut. Look after Mrs. Hudson for us, Toby.
Więc mamy sporo czasu, żeby się rozejrzeć. Może będę mógł inaczej się przebrać. Idziemy na wieś. Może z jakiegoś wieśniaka. Ogólnie zobaczę, czy coś mi się udało tutaj odblokować. Tak naprawdę mogę albo w takiej fryzurze jechać, albo w kapelusiku. Typowym dla Holmesa. Dobra, nie będziemy się przebierać. Zostaniemy tak, jak byliśmy. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Rozejrzyj się po okolicy. Rozwiąż zagadkę zaginionego pociągu. Zbadaj tory w miejscu, gdzie zniknął pociąg. Czyli mamy tutaj do czynienia z pociągiem widmo. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Dobra, my staliśmy tutaj i czekaliśmy na pociąg. Pociąg podjeżdżał z tamtej strony i tak naprawdę było widać tylko i wyłącznie reflektory. Więc obstawiam, że w to miejsce muszę się teraz udać. Pojawiła się ikonka oka, czyli coś będę mógł tutaj obadać, ale... This is the place where we saw the train vanish last night. Pusta butelka. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. Ale coś w tym miejscu musiało się wydarzyć. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. A może to nie był pociąg, tylko może jakaś drezyna tędy jechała. Dobra, na razie tego miejsca opuścić nie mogę. Ale chętnie wejdę na stację kolejową, zobaczę, może wisi gdzieś tam jakaś mapa. Być może będę mógł porozmawiać z jakimś pracownikiem stacji kolejowej. Tu ktoś jest. Listonosz.
Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. A ja myślałem, że to jest listonosz, tym bardziej, że przyglądał się rowerowi. Dobra, mogę zbadać jego portret psychologiczny. Tu ma jakiegoś syfa na twarzy. Siwe włosy, czyli już wiekowy człowiek. Odznaka honorowego zwiadowcy stacji. Ślady ziemi. Obrączka, czyli jest zaręczony. Informacja o pociągu. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Mapa kolei. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Tak też myślałem, że tam znajdę gdzieś mapę. Ale serio, nie pomyślelibyście, że to jest listonosz? Albo jakiś ojciec Mateusz na rowerze. Railway post bags. No właśnie, tym bardziej, że mamy tutaj torby pocztowe. Czyli jakiś dział pocztowy tutaj jest. Ale to nie jest to miejsce, którego ja szukam. Mapa powinna być gdzieś tutaj, tak? To jest poczekalnia. Watsonie, proszę się przesunąć. This map will be useful. Nottingham. A my znajdujemy się w tym miejscu. Tu są tory kolejowe. Rozwiąż zagadkę zaginionego pociągu, dowiedz się więcej o zaginionym pociągu. Znajdź mapę, okej. Mapa okolicy znaleziona na stacji Evesham. No i oczywiście portret psychologiczny zwiadowcy stacji Evesham. Ale to w dalszym ciągu za mało informacji. Tam też są jacyś ludzie. Watsonie, za mną. Pójdziemy z nimi porozmawiać. O! To czy pojawia się mapka? Czy ja nie mogę tam dalej przejść? Nie mogę z nimi pogadać. Czyli wychodzi na to, że jeszcze muszę się tutaj dokładnie rozejrzeć. Albo porozmawiać ze zwiadowcą po raz kolejny. The entire train has disappeared. It's a disaster. Albo udać się ponownie na miejsce, w którym zniknął pociąg. Tutaj jest woda, gdzie napełniane są parowozy. Że tak dokładnie się tutaj wszędzie po okolicy rozglądam. Może trafię na jakieś ślady. Bo tutaj nigdzie iść nie mogę. Tylko i wyłącznie w tej okolicy mogę się rozejrzeć. To jest ciekawe. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Może bądź nie może. No nie wiem, ja mam takie przeczucie, że była to jakaś drezyna. Ktoś po prostu prowadził drezynę. A jak wiadomo, drezyna jest napędzana ręcznie, dlatego nie było słychać nadjeżdżającego pociągu. I w momencie, kiedy zbliżało się do stacji, to zgasili światła.
A z uwagi na to, że była mgła, to dalej nie szliśmy. Jest 10 po pierwszej, ticket office. Nikogo nie ma w środku. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Wiadomość do wszystkich stacji. Pan Robinson znajduje się na stacji Bridlington. Dziękujemy za wszelkie zgłoszenia. Here is the train set. Linia Nottingham-Londyn. Pociąg LNR numer 324. Skład lokomotywa. Wagon z węglem, wagon pierwszej klasy, wagon pocztowy, wagon specjalny. Zamówiony przez pana Robinsona. Wagon drugiej klasy. Raport składu pociągu. No dobra. A telegraph. Są też jakieś listy. Wagon specjalny. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows, and they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Pasażerowie pociągu. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Stacja Bridlington. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Na szczęście taksówka na nas czeka tutaj na dole. No i dotarliśmy na drugą stację kolejową. Serwis kolejowy. Dobra, tu też mamy skład pocztowy, Railway post bags. ale nikogo tutaj nie ma, kto by to obsługiwał. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Ktoś jest bardzo zbulwersowany. Jakiś młody mężczyzna. Ubrania robocze. Tani bilet. Twarda skóra na rękach. Co się stało? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Powiadasz, pojawił się konduktor i kazał wam wyjść z pociągu. Konduktor może być podejrzany. Pasażer zaginionego pociągu. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway.
Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Bogaci. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Czyli mowa o jakichś Azjatach. Ciekawe. No widać, że gość jest ewidentnie biedny, tak? Jakieś brudne ubrania, twarda skóra na dłoniach, jest żonaty. No i ma tani bilet. Patrzcie, znika mu czapka. Możemy zobaczyć sama na głowie. No więc nie sądzę, żeby ten gościu był w jakiś sposób powiązany z tą sprawą. Tutaj już ten gościu wygląda bardziej podejrzanie. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Ciekawy typek. No on raczej na biednego nie wygląda. Australijski kapelusz. Drogie ubrania. Ciężki złoty pierścień. Eleganckie buty. Skóra krokodyla. Pan Robinson. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Wagon specjalny. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Zarząd firmy. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Wartość prototypu. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Czy był pan w tym pociągu? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Czyli ktoś ewidentnie zrobił tego gościa w konia, pana Robinsona.
Rozwiąż zagadkę. No dobra. Mogę też przeprowadzić pierwszą dedukcję. Pociąg zniknął z ludźmi na pokładzie. Chilijczycy zostali w pociągu. Wagon specjalny. Żadnych śladów pociągu. Chilijczycy zostali przez przypadek. Chilijczycy zostali w pociągu przez przypadek. Konduktor ich przeoczył. Dyrektorzy chilijskiej firmy Barkazas nie przez przypadek zostali w pociągu. Konduktor wyprosił z pociągu wszystkich pasażerów poza Chilijczykami. Dobra, na razie zostawię tak, że to niby Chilijczycy są tutaj głównie podejrzani. Na razie, bo mam zbyt mało dowodów, żeby stwierdzić, że jest to fakt. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Problemy z pasażerami. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Spójrzmy na portret psychologiczny tego gościa. Młody wiek. Czyste ubranie. Instrukcje dla zwiadowców. Ślady atramentu. Czy wczoraj wydarzyło się coś niezwykłego? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. No, coś mi się wydaje, że niezbyt długo tutaj pracuje. Niedoświadczony zawiadowca stacji. Pociąg opóźnił się w Brillington. Raport składu pociągu. Mapa kolei. Robinson wysiadł z pociągu. No, biorąc pod uwagę fakt, że ma instrukcje dla zwiadowców, wydaje mi się, że jest mało doświadczony. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. That is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Dziwna wiadomość. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Stacja kolejowa Chesterfield. Przybył o 1:30 w nocy. Oddechał o 12:35. Pociąg. Czyli wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj był jakiś szwindel. Ktoś przejął ten pociąg, być może go nawet ukradł,
żeby zdobyć to, co było tam przewożone. I to wszystko było dokładnie zaplanowane, w którym miejscu mają wyjść pasażerowie kluczowi, w którym miejscu ma dojść do kradzieży tego pociągu, no i tak dalej, i tak dalej. A telegraph. Ale w dalszym ciągu mamy zbyt mało dowodów, żeby stwierdzić, kto jest tutaj winny. Dziura w podłodze, kartka. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Ubezpieczenie dla Thomasa L. Robinsona na jego prototyp nazwany autonomicznym generatorem elektryczności. Polisa częściowo pokrywa stratę prototypu do 50% jego wartości. Maksymalna kwota polisy 15 000 funtów. Okres ważności polisy 1 rok. Odnawialna. Okej. Jestem ciekaw, co pan Robinson będzie mi miał do powiedzenia na ten temat. Może to on zaplanował tutaj taki specjalny sabotaż, żeby wymusić odszkodowanie. Wiecie, może ta maszyna wcale... No, był to prototyp. Może nie do końca ta maszyna działała tak, jak powinna. Gość ją wycenił na duże pieniądze i tak naprawdę na tym zarobił. Ubezpieczenie prototypu. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Ważna torba podróżna. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Gościu jest niepewny. Ale czy on za tym stoi? Też nie mam zielonego pojęcia. A wiecie, dlaczego Sherlock powiedział, że jego bagaż tutaj nie może być, nie? No bo my jesteśmy stróżem prawa, że tak powiem. Na pewno będziemy chcieli się udać do tej przechowalni i zobaczyć, co pan Robinson tak naprawdę ma w swojej walizce. Ja wiem, że to jest nielegalne. Tu się drzwi zamykały. Halo, kto tu był? Pokazuj się. Gdzie jesteś? Watson, to byłeś ty? Ale tutaj tak naprawdę nic nie ma. Dowody. Mamy kolejną stację, Chesterfield. Zbadaj bagaż Robinsona w przechowalni na stacji Brillington. No właśnie, tylko szukam tej poczekalni i nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona jest. Chyba że to jest ten osobny budynek, który widzieliśmy po prawej stronie. Ale nie da się tutaj wejść. Tutaj poczekalni nie ma. Znaczy, przechowywalni bagażów. Tu też nie ma. Nie chcę na razie iść do Chesterfield. Chcę znaleźć, gdzie są te bagaże. Watsonie, co mi powiesz? Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Mi się wydaje, że Watson jest bardziej przerażony niż ktokolwiek tutaj na tej stacji. Dokąd została zabrana ta walizka? No, Watsonie!
Być może gdzieś tutaj. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. No właśnie, chciałem powiedzieć, ciekawe co by było, gdybyśmy zostali przyłapani. Prościzna. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Umowa sprzedaży z prawem wyłączności odnośnie do prototypu służącego do dostarczania energii elektrycznej w sposób autonomiczny. Przedstawiciele spółki, zwanej dalej kupujący, mają świadomość, że nabywają urządzenie w aktualnym stanie i niniejszym wyrażają na to zgodę. Pan Thomas Robinson, sprzedawca, nie odpowiada za wszelkie problemy, które mogą wystąpić po zakupie prototypu, bez względu na to, czy były one znane którejkolwiek ze stron w momencie zakupu. Kupujący jest zobowiązany dokonać przedpłaty w wysokości 10% ceny prototypu bezpośrednio po podpisaniu niniejszego kontraktu. Resztę kwoty należy wpłacić w ciągu 1 miesiąca. Umowa sprzedaży z prawem wyłączności odnośnie do prototypu służącego do dostarczania energii. Okej. O, ciekawe. Jeżeli wyjdziesz teraz z tej części, twoje postępy nie zostaną zapisane. Poczekajcie, może ja faktycznie coś mogę tutaj zbadać. Ale mamy 4 kontrakty do 4 różnych firm prawdopodobnie. An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Ale zobaczcie, pan Robinson sprzedał swój prototyp 4 różnym firmom. Wykupił polisę ubezpieczeniową, a w umowie też było napisane, że nie odpowiada za to, jak ten sprzęt działa. Czyli faktycznie, może to był jakiś szwindel, pieniądze zabrał, no i jeszcze z polisy ubezpieczeniowej, czyli to wszystko było zakartowane. Prototyp jest ubezpieczony. Dzięki polisie ubezpieczeniowej i kilku nieuczciwym umowom wyłączności utrata prototypu zapewniłaby panu Robinsonowi łatwy zarobek. Duże zainteresowanie prototypem. Dzięki polisie ubezpieczeniowej i kilku nieuczciwym umowom wyłączności utrata prototypu zapewniłaby panu Robinsonowi łatwy zarobek. Utrata maszyny to dla pana Robinsona istotna katastrofa. Choć sam zaplanował to oszustwo, stracił znacznie więcej niż mógł zyskać. Ubezpieczenie nie pokryje całkowitej wartości prototypu. Na razie nie mam zielonego pojęcia, czy to. Ale coś wybrać muszę. Ja oczywiście pójdę do pana Robinsona, spróbuję z nim pogadać. Ale wydaje mi się, że to będzie bardzo podejrzane, jeżeli spytamy się go o te kontrakty. I will not move from here until I receive my refund. No właśnie. Zatem udajmy się do Chesterfield. I dotarliśmy na kolejną stację kolejową.
Ale moi drodzy, rozejrzymy się tutaj w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Watsonie, pożegnaj się. Co ty się tak odsuwasz? Czy chcesz się pożegnać z innymi? Chyba nie chcę. No wybaczcie. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!